Witam. Z tego materiału dowiesz się, czy inflacja w Polsce ma szansę spaść do 6%, jak chce Glapiński. Zachęcam do subskrybowania, dawania lajków i komentowania, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy inflacja w Polsce ma szansę spaść do 6%, jak chce Glapiński? Wydarzeniem drugiej części wczorajszej sesji była konferencja prasowa prezesa Glapińskiego i inwestorzy i uczestnicy rynku szukali odpowiedzi na pytanie, jaka będzie przyszła trajektoria stóp procentowych, i to oczywiście skupiało na sobie największą uwagę. I oczywiście inwestorzy szukali odpowiedzi na pytanie, czy procesy dezinflacyjne będą sprzyjały temu, żeby obniżki stóp procentowych miały miejsce. No i oczywiście, czy polityka monetarna będzie sprzyjała popytowi w najbliższych miesiącach. I na to inwestorzy zwracali największą uwagę. Ale moim zdaniem najciekawszy fragment wystąpienia prezesa Glapińskiego dotyczył jego prognoz, mówiących o tym, że w grudniu inflacja może spaść nawet do 6%. Tak w czwartek na konferencji prasowej powiedział prezes Adam Glapiński, a średnio kwartalna inflacja w czwartym kwartale ma mieć wartość około 8%. I w tym materiale spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy jest szansa, że faktycznie tak się zdarzy. Kolejny wykres, na który należy zwrócić uwagę, to są projekcje Narodowego Banku Polskiego dotyczące inflacji. To jest wykres ostatniej projekcji. Jak wiemy, w marcu poznamy następną projekcję inflacyjną i ona będzie miała gigantyczne znaczenie dla rynków finansowych. Pozwoli im ocenić szanse na to, czy rzeczywiście procesy dezinflacyjne będą miały miejsce, czy będą w fazie przyspieszonej, czy też tylko w fazie skromnej. I oczywiście wtedy poznamy odpowiedź na pytanie, czy będzie zwiększona, czy też zmniejszona szansa na obniżki stóp procentowych, bo to jest temat, który rozgrzewa inwestorów nie tylko w Polsce, ale temat obniżek stóp procentowych jest przede wszystkim wałkowany w Stanach Zjednoczonych, i więc potencjalne obniżki stóp procentowych w końcówce 2023 roku w Polsce nie byłyby jakimś ewenementem, po prostu wpisywałyby się one w tendencję, która jest widoczna w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach na świecie. Czy inflacja w Polsce ma szansę spaść do 6%, jak chce Glapiński? Widzimy tutaj na tym wykresie, że perspektywa końcówki roku ma przynieść naprawdę bardzo wyraźne spadki tempa wzrostu inflacji i od tego jest uzależnione to, co się dalej będzie działo w polityce monetarnej. A jak zareagował rynek po wczorajszych i ostatnich wypowiedziach prezesa Glapińskiego oraz decyzji RPP w sprawie stóp procentowych? Jak widzimy, WIBOR 3-miesięczny wzrósł o tam 2-3 punkty bazowe, czyli generalnie nic się tutaj od miesiąca nie dzieje. Natomiast najciekawsze zmiany są na perspektywach co do przyszłych stóp procentowych. Przypominam, ten wykres frasów na końcówkę tego roku pokazuje, jak inwestorzy, którzy własnymi milionami, miliardami euro, dolarów, złotych obstawiają przyszłą ścieżkę stóp procentowych i zmiany są widoczne. Przed informacjami z Banku Centralnego tutaj ten fraz był wyraźnie prawie 20 punktów bazowych wyżej niż jest teraz, a co oznacza, że w rynku są nawet dwie obniżki, jeżeli już nawet nie 3 obniżki stóp procentowych do końca tego roku, czyli naprawdę rynek wierzy w to, że stopy procentowe w Polsce mają spaść w końcówce 2023 roku, a to sygnalizuje, że inwestorzy obstawiający własnymi milionami, miliardami euro, dolarów, funtów, złotych to, co się będzie działo na stopach procentowych, zakładają także, że inflacja w Polsce ma spaść i może spaść do tych 6%, jak chce prezes Glapiński. Dlatego też wykres ten, który jest w tle, jest jednoznacznym dowodem na to, że rynek wierzy prezesowi Glapińskiemu w jego słowa, że inflacja w Polsce ma szansę spaść do 6%. Na następnym wykresie chciałbym zamieścić tweet pana Grzegorza Siemieńczyka, który już w listopadzie sygnalizował, że pewnego rodzaju projekcje w okolicach 6% są jak najbardziej realne i zespoły analityczne najważniejszych polskich banków już w listopadzie sygnalizowały, tak jak tutaj analiza pana ekonomisty Jakuba Borowskiego,
że w czwartym kwartale inflacja będzie średnio wynosiła 5,9%, czyli to nie jest jakiś ewenement i ta wartość 6%, o których wczoraj prezes Glapiński powiedział, ponieważ zespoły ekonomiczne najważniejszych jednych z dużych banków komercyjnych w Polsce także zakładają, że tak może być, że ta inflacja może być nawet niższa niż chce prezes Glapiński i to jest także moim zdaniem niezwykle istotne, patrząc na ten wykres, który jest w tle, jak ta inflacja ma się tutaj zachowywać. Ona sygnalizowała, że jeszcze w końcówce poprzedniego roku inflacja w Polsce miała rosnąć, miała według tego wykresu teraz osiągnąć swoje apogeum, a na następnym wykresie widzimy, jak rzeczywiście zachowuje się inflacja. I okazuje się, że ona już spada, utworzyła swoje apogeum, swój szczyt w czwartym kwartale w poprzednim roku i teraz te procesy dezinflacyjne się zaczęły i pytanie jest, jak bardzo wyraźnie inflacja zacznie spadać, jak bardzo te procesy dezinflacyjne, które się dzieją już na Zachodzie, przeniosą się do Polski, no i jak bardzo będzie się odchylała trajektoria faktycznej inflacji od tych prognoz, które zostały zawarte w ostatnich komunikatach. I w przyszłym tygodniu, w środę, poznamy dane o inflacji o godzinie 14. Poznamy dane o inflacji. Przepraszam, o godzinie 10 poznamy dane o inflacji w środę i wygląda na to, że z tych 9 ekonomistów, którzy już teraz prognozują, jaka wartość ma być za styczeń, mediana prognoz to jest 17,4, czyli widzimy, że nie ma tutaj jeszcze prognoz, które faktycznie zakładałyby dynamiczne wybicie i podskok inflacji związany ze wprowadzeniem cen administracyjnych na przełomie poprzedniego i tego roku, więc ten wpływ tego czynnika na razie jest uwzględniony przez ekonomistów w taki sposób, że te podbicie inflacji ma być tylko niewielkie, a nie jakieś takie dramatyczne, więc zdecydowanie zmniejsza się szansa na to, że inflacja w Polsce sięgnie tych 20% w lutym i w takiej sytuacji zwiększa się prawdopodobieństwo, że teza o tym, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem, rzeczywiście będzie odzwierciedlała prawdę. Więc czekamy bardzo intensywnie teraz na środę, na godzinę 10 poznamy dane o inflacji w styczniu i zobaczymy, jak bardzo te procesy dezinflacyjne faktycznie wpływają teraz na inflację w Polsce i czy faktycznie będzie można myśleć o tym, że zwiększy się prawdopodobieństwo, że inflacja w Polsce ma szansę spaść do 6% w końcówce 2023 roku, jak chce prezes Glapiński, ale także zakładają ważne zespoły ekonomistów, analityków z banków komercyjnych w Polsce, o czym była przed chwilą mowa. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, dzisiaj rano poznamy dane o inflacji w naszym regionie. Poznamy dane o inflacji na Węgrzech, jak widzimy tutaj za styczeń. Poznamy dane o inflacji w Czechach. Zobaczymy, te dane sygnalizują nam, że inflacja faktycznie ma podskoczyć na początku nowego roku 2023 i oczywiście od skali tego wzrostu będzie można także oszacować szansę na wzrost tego styczniowego wskaźnika inflacyjnego w naszym kraju. Więc jeżeli procesy deflacyjne, dezinflacyjne faktycznie mają miejsce na świecie i będą one już także obserwowalne w danych dla Czech, dla Węgrów, czyli im niższa będzie inflacja, tym lepiej, tym bardziej będzie prawdopodobne to, że te procesy dezinflacyjne jeszcze bardziej będą spychały inflację w dół. To oczywiście także dla Polski będzie bardzo korzystna informacja i prawdopodobnie te prognozy, które są teraz wysyłane przez ekonomistów przed danymi dotyczącymi prognoz inflacji w Polsce, także będą obniżane z powodu zjawisk, które się dzieją w całej Europie Środkowej. I na następnym wykresie jest dokładnie nałożone to, jak zachowuje się inflacja w Polsce, w Czechach i na Węgrzech i widać, że szczyt inflacji w Polsce dokładnie przebiega w tym samym momencie, ma miejsce jak szczyt inflacji w Czechach, czyli
zjawisko inflacyjne, które jest w naszym regionie, ma charakter globalny, ma szeroki charakter, to nie jest tylko lokalna specyfika. Widzimy, jak na przestrzeni ponad 10 lat trajektoria inflacji zachowuje się w naszym regionie dokładnie tak samo. W tym samym momencie inflacja spada w Polsce, w Czechach i na Węgrzech i w tym samym momencie rośnie. Dlatego też te dzisiejsze dane o inflacji dla Czech i dla Węgier będą miały bardzo duże znaczenie także dla Polski i pozwolą nam odpowiedzieć sobie na pytanie, jak bardzo jest szansa na procesy dezinflacyjne w naszym kraju w skali szybszej, mocniejszej niż wcześniej zakładano. Więc te dane należy, moim zdaniem, na nie należy zwrócić szczególnie dużą uwagę. A reakcję rynkową na te dane zobaczymy na rynku obligacji, ponieważ teraz polityka monetarna, inflacja jest najlepiej obserwowana na rynkach finansowych właśnie na podstawie rentowności polskich obligacji. Polskie obligacje nie mają szans, nie mają ochoty, nie mają siły wyjść trwale nad poziom 6%, co oznacza, że te sztuczne podbicie inflacji wynikające ze zmian cen administracyjnych, które będą widoczne w danych za styczeń i luty, są już uwzględnione w cenach i ci inwestorzy, którzy miliardami euro, dolarów, złotych obstawiają ścieżkę polskiej inflacji, faktycznie obstawiają, że procesy dezinflacyjne będą miały miejsce. Dlatego też widzimy dzisiaj 5,89 to jest punkt odniesienia. Jeżeli po tych danych dla Czech i dla Węgier rentowność polskich obligacji spadnie, będzie to bardzo dobry zwiastun przed danymi o inflacji w Polsce. Ja osobiście spodziewam się takiego scenariusza, więc spodziewam się także, że inflacja w Polsce w końcówce tego roku spadnie do tych 6%, tak jak chce prezes Glapiński, czy też tak jak chce pan ekonomista Jakub Borowski, który także prognozuje, że inflacja spadnie nawet poniżej 6%, jak to było zaznaczone na poprzednich slajdach. Rynek złotego także powinien zwrócić uwagę na te dane o inflacji w naszym regionie, ale jest zdecydowanie ważniejszy czynnik, który wpływa na siłę albo słabość krajowej waluty. Jest to oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara. 4,75 na euro złotym. Mamy obronę wsparcia i odbicie także na dolar złotym, a to jest pochodna zachowania euro-dolara, ponieważ tutaj nie udało się utrzymać wysokich poziomów, które były wczoraj obserwowane podczas sesji, a to sygnalizuje negatywne nastroje przed dzisiejszą sesją na rynkach finansowych. Dlatego też te negatywne nastroje powinny rzutować także na otwarciu. Ale dlaczego rynek złotego jest taki ważny? Ponieważ jest on ściśle powiązany z zachowaniem warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Na tym następnym wykresie widzimy zachowanie dolar złotego i warszawskiej giełdy papierów wartościowych. A to pokazuje, że jeżeli złoty się osłabia, to giełda spada, a jeżeli złoty się umacnia, to giełda rośnie. Teraz złoty się osłabiał, więc giełda papierów wartościowych powinna spadać i ma szansę naprawdę na jakąś większą korektę spadkową. Jak wiemy, amerykański dolar czeka na dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, które poznamy we wtorek o godzinie 14:30, więc są jeszcze co najmniej 2 pełne sesje na to, żeby dyskontować korektę, ponieważ po danych, które poznamy we wtorek, rynek euro-dolara będzie miał szansę zawrócić, a to oczywiście będzie nosiło wtedy przesłankę ku temu, żeby zawróciły także polskie aktywa, ponieważ to jest główny motor napędowy zmian na polskich aktywów. Nie jakieś czynniki lokalne, tutaj decyzje, wypowiedzi, czy też jakieś wybory parlamentarne. Nie ma to większego znaczenia. Liczy się przede wszystkim zachowanie amerykańskiego dolara na euro-dolarze, jego siła albo słabość i ja osobiście daję 80% wpływu na siłę albo słabość polskich aktywów właśnie względem tego, co się dzieje na euro-dolarze i to jest główny czynnik, który teraz determinuje zachowanie polskich aktywów. A giełda papierów wartościowych dzisiaj powinna rozpocząć od lekkich spadków. Na następnym wykresie chciałbym także zaznaczyć, jaki jest wpływ zachowania euro-dolara na warszawską giełdę papierów wartościowych i w ogóle na rynki emerging markets, na rynki rozwijające się. I w tym wypadku także, jeżeli dzisiejsza sesja przyniesie nam kontynuację ruchu w dół i zakończenie tygodnia na minimach,
na euro-dolarze, to w takiej sytuacji giełda papierów wartościowych będzie miała co najmniej jeszcze dwie sesje z potencjalną presją na spadki, a później zobaczymy, co się wydarzy po danych o inflacji. A dlaczego ten dolar jest taki ważny i jakie jest jego powiązanie międzyrynkowe? Widzimy na tym następnym wykresie dolar indeks w porównaniu z zachowaniem amerykańskiej obligacji dwuletniej. Widzimy po prostu jak na dłoni, że amerykański dolar powiela zachowanie amerykańskiej obligacji. Więc jeżeli chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w spekulacji na amerykańskim dolarze, więc równolegle patrzmy na zachowanie amerykańskich obligacji, w tym wypadku na zachowaniu amerykańskiej dwójki, a na następnym wykresie widzimy zachowanie amerykańskiej dziesiątki i brak powrotu poniżej poziomu 3,60%. To jest sygnał, że tutaj rentowności mają ochotę iść w górę, że co najmniej do tych danych o inflacji presja przeciwko amerykańskim obligacjom, czyli na rzecz wzrostu rentowności będzie miała miejsce, a później po tych danych o godzinie 14:30 we wtorek będzie wszystko możliwe, ponieważ te dane mają tak duży potencjał, że będą w stanie zanegować pozytywny wpływ na amerykańskiego dolara tych danych z rynku pracy, które poznaliśmy dokładnie tydzień temu. A sam euro-dolar na wykresie widzimy, że zbliżamy się znowu do dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego, który ma kilka tygodni historii, czyli rejon 1,07 i te poziomy nieco poniżej są dzisiaj niezwykle kluczowe i na nie zwracajmy swoją uwagę. I podobnie na parze dolar do jena. Tutaj wsparcie 130,50 zadziałało, rośnie jego znaczenie i w tej sytuacji jest większe prawdopodobieństwo, że w krótkim terminie para dolar do jena będzie próbowała rosnąć. Z danych makro dzisiaj o godzinie 16 poznamy wstępne lutowe dane o wskaźniku zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Przypominam, to są pierwsze wstępne lutowe dane makroekonomiczne, czyli najbardziej bieżące. Rynek może na nie zwrócić uwagę, jako że nie ma dzisiaj ważniejszych innych danych makroekonomicznych. Kalendarz jest pusty, więc powinniśmy obserwować, jaki jest sentyment na rynku. Natomiast wczorajsza sesja przyniosła nam już ewidentne spadki na Wall Street ze złamaniem wsparcia 4100 punktów, czyli giełda papierów wartościowych wchodzi w korektę. Jeszcze raz przypomnę, są jeszcze dwie sesje do danych o inflacji, więc podaż ma jeszcze dwie sesje szansy na pogłębienie korekty spadkowej, ponieważ po danych o inflacji, jeżeli dane będą sprzyjały temu, że szczyt inflacji jest faktem, że procesy dezinflacyjne trwają, że oddali się perspektywa dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach, spodziewam się wtedy nawrotu tendencji wzrostowej na giełdach papierów wartościowych. Daje temu około 60% prawdopodobieństwa, że za tydzień indeksy giełdowe na Wall Street będą wyżej niż są teraz i podobnie będzie na różnych innych klasach aktywów. Wcześniej, przed wczorajszą sesją, z analizy międzyrynkowej wynikało, że sygnały pro-korektę na ryzyku przeciwko tezie o korekcie, tezę tę potwierdzały zachowania indeksów giełdowych oraz Bitcoina. I dzisiaj widzimy, że sytuacja się zmieniła, ponieważ wsparcie tezy o korekcie na ryzyku potwierdzają już indeksy giełdowe i Bitcoin, który złamał ten poziom 22 300 dolarów, czyli analiza międzyrynkowa jednoznacznie sygnalizuje na korektę przeciwko ryzyku i na to należy się nastawić podczas dzisiejszej sesji w Stanach Zjednoczonych. A sam indeks Nasdaq, jak widzimy tutaj na tym wykresie, ma szansę wywołać korektę ku wsparciu 12 000 punktów, gdzie mamy linię szyi w formacji podwójne dno, co widać bardzo dobitnie na tym wykresie, ale jakoś tak nie spodziewam się, żeby te indeksy giełdowe, w tym wypadku Nasdaq, spadł poniżej tego poziomu 12 000 punktów. Jest już za dużo popytu, który liczy na to, że miękkie lądowanie nie pozwoli indeksom giełdowym spaść, a perspektywy obniżki stóp procentowych w końcówce 2023 roku w Stanach Zjednoczonych już będą zachęcały do tego, żeby akcje kupować i to jest moim zdaniem główny determinant tego, co się dzieje na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też te dane o inflacji o 14:30 we wtorek będą miały takie duże znaczenie. Giełda w Chinach dzisiaj
spada, więc giełdy papierów wartościowych w Europie powinny rozpocząć od luk spadkowych i spadki oczywiście indeksów giełdowych w Hongkongu nie sprzyjają także pozytywnemu otwarciu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, więc giełda papierów, indeks WIG20 powinien rozpocząć od luki spadkowej i jest duża szansa na kontynuację ruchu w dół. DAX bardzo dzielnie się trzyma, zdecydowanie utrzymuje sygnały prowzrostowe. Jak widzimy tutaj z tych głównych indeksów giełdowych, to właśnie DAX zachowuje się najlepiej, ponieważ poziom 15 300 punktów cały czas działa, funkcjonuje i podczas dzisiejszej sesji także będzie punktem odniesienia. Jeżeli dzisiaj DAX utrzyma poziom 15 300 punktów na zamknięciu, to będzie to naprawdę bardzo pozytywny sygnał. A jak wiemy, wczorajsze wzrosty indeksów giełdowych w Niemczech były spowodowane danymi o inflacji w Niemczech, które poznaliśmy wczoraj, które potwierdziły, że procesy dezinflacyjne w styczniu w Niemczech zachodziły szybciej niż rynek zakładał, a to jednoznacznie potwierdza, że teraz ta dezinflacja jest ekonomicznym słowem roku i to ona wywołuje główne tendencje na giełdach papierów wartościowych, więc wniosek jest taki, im niższa inflacja, tym bardziej indeksy giełdowe powinny rosnąć, tym bardziej ryzyko na całym świecie powinno być kupowane. Na razie jednak amerykański dolar jeszcze ma te 2 dni do przestrzeni do danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, więc jest jeszcze 2 dni potencjału na spadki ceny złota. Ta tendencja jest dobrze widoczna, potwierdzane są także negatywne sygnały dla ryzyka na cenie miedzi, ponieważ nie udaje się wrócić nad poziom $9000. No i tylko ropa naftowa żyje swoim własnym życiem. No i w tym wypadku ta kontynuacja tych tendencji powinna być tutaj zachowana. Mamy do czynienia po prostu z klasyczną konsolidacją między dwoma poziomami, $70 od dołu i 80-82 od góry i po prostu czekamy na wybicie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na aplikacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj wielkiej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.